Dzień dobry, nazywam się Artur Panek, uczęszczam do drugiej klasy 5 Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Przygotowałem prototyp hybrydowego koła o zmiennej charakterystyce oporu toczenia i przyczepności. Inspiracją do stworzenia mojego projektu było poszukiwanie sposobu na zmniejszenie smogu, jako że jest on znacznym problemem w moim regionie. Główną motywacją było poszukiwanie rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz zużycie energii w transporcie kołowym, ponieważ odpowiada on za 30% światowej emisji gazów cieplarnianych. Opór toczenia pojazdu odpowiada średnio za 12 do 18% jego emisji zanieczyszczeń. W obecnie stosowanych kołach pojazdów zapotrzebowanie na przyczepność wiąże się ze zwiększeniem oporu toczenia. Powszechnie stosowane rozwiązania zachowują stałą charakterystykę tych dwóch parametrów. Na przykładzie ruchu drogowego możemy jednak zauważyć, iż wysoka przyczepność jest wymagana tylko w niektórych sytuacjach, takich jak przyspieszanie, hamowanie czy zmiana kierunku jazdy. Dlatego postanowiłem stworzyć rozwiązanie pozwalające na dynamiczną zmianę charakterystyki tych parametrów podczas jazdy. W pierwszej części badań wstępnych wyznaczyłem całkowitą siłę oporu działającą na model testowy w zależności od średnicy koła, masy pojazdu oraz, co najważniejsze, materiału, z którego wykonana jest powierzchnia toczna koła. Zbadałem 4 komplety kół, 2 wykonane w całości z twardego polimeru PLA o różnych średnicach oraz 2 pokryte 3 mm warstwą gumy o twardości 30D w skali Shora. Badania wykazały, że koło pokryte gumą generuje siłę oporu nawet o 70% większą niż koło wykonane z PLA. Różnica jest tym większa, im większa jest masa pojazdu. W drugiej części badań ograniczyłem badane komplety kół do tych o średnicy 85 mm, i z pomocą modelu pojazdu elektrycznego badałem je pod kątem mocy potrzebnej do utrzymania stałej prędkości. Badania wykazały, że pobierana moc na kołach gumowych jest o około 30% większa niż na kołach z PLA. Rozwiązaniem hybrydowym jest prototyp koła pojazdu o zmiennej charakterystyce wykorzystujący dwie wykonane z różnych materiałów powierzchnie toczne z możliwością ich dynamicznej zmiany podczas jazdy. Minimalizacja oporów przekłada się na mniejsze zużycie energii. Koła mogą pracować w dwóch trybach: trybie minimalizacji oporów oraz trybie maksymalnej przyczepności. Ewaluację działania hybrydowego rozwiązania przeprowadziłem na powierzchni asfaltowej. Koło w trybie minimalizacji oporów pozwoliło na utrzymanie prędkości bez poślizgu oraz zmniejszenie poboru mocy o około 12%. Przedstawione rozwiązanie może zostać zastosowane w transporcie w celu zmniejszenia oporów ruchu pojazdów w sytuacjach, gdy duża przyczepność nie jest wymagana. Zakres zastosowań tego rozwiązania nie jest jednak ograniczony tylko do transportu lądowego. Rozwiązanie to można zastosować również w transporcie lotniczym w celu zmniejszenia oporu podczas startu, a zachowania zdolności hamujących przy lądowaniu. Dziękuję za uwagę.